Czołem widzowie, to nie efekty specjalne, to nie CGI, to po prostu polska prawdziwa jesień. Słońce gdzieś znikło, 11 listopada, Dzień Niepodległości. Miał być wyjazd w szerszej ekipie na dłuższą trasę, ale niestety się nie udało. Jak to zwykle bywa, nie zgraliśmy się, ale z Pawłem postanowiliśmy poeksplorować nasze lokalne tereny i kręcimy się po okolicach Trójmiasta. O, i to taka fajna traska lasem. Tak się nie ciesz, bo zaraz asfalt się kończy. Dzisiaj, Paweł, prowadzisz nas z Google Maps? Dzisiaj bez. Czy jeszcze gorzej? To nie wiem, gorzej czy lepiej? Tak, dzisiaj jedziemy po prostu przed siebie, także zobaczymy, gdzie wyjedziemy. Po długim weekendzie trzeba trochę spalić kalorii, które się zjadło za dużo. Ja to w ogóle muszę spalić, bo 2 tygodnie się wożę już elektrykami. Wszyscy mi piszą, no elektryku nie schudniesz, no elektryku nie schudniesz. Ale z drugiej strony, jakbym zamiast elektryka pojechał samochodem, to w ogóle już bym nie schudł. Także patrzmy na tą pozytywną stronę. Tylko dodał, że trasa dzisiejsza jest inspirowana przez kwadraty, które mi brakują do pokrycia, więc zobaczymy, ile się uda osiągnąć kwadratów dzisiejszą wycieczką. Ja tam oglądałem te, Pawła, kwadraty, to muszę przyznać, że imponująco. Tutaj Trójmiasto to ma całe pokryte. No ale szkoda, że z nami nie jeździł, bo już by miał granice porobione. Tak. Ale może jeszcze mu się uda nadrobić. No, ciężko będzie to nadrobić, ale faktycznie jak patrzę na mapę, mówię, o kurde, ale fajnie tu objechać Polskę i mieć zaznaczoną kółeczko wokół Polski zrobione, nie? Ale no, jeśli się uda w przyszłym roku pojechać wspólnie, to też zamierzam dołączyć. Zobaczymy, gdzie pojedziemy, bo tutaj Fido podsyła nawet trasy, które są poza Polską. Jak sobie kręciłem po mieście w zeszłe tygodnie, to przynajmniej była dobra pogoda, a teraz jak człowiek sobie chce pokręcić turystycznie, to niestety, zobaczcie, no siąpi, ale to też może być to, że Paweł z nami jedzie. O, tak. Paweł, No, ci, którzy nie wiedzą, albo nowi widzowie kanału, to tylko powiem, że jak Paweł jeździł z nami na Kaszuby, to zawsze padało. Tak. Ale nie wiem, czy wiesz, od czwartku ma być upał, także jak Tak? na A listopadowy upał. wyjeżdżasz do Hiszpanii, czy co? Nie. Ale tak sobie pomyślałem, że może by się coś udało, wtedy jakby do weekendu się ten upał utrzymał, to może w weekend coś jeszcze Można, poczekaj, ładna trasa, Patrz, jest ławeczka tam, ale bez dachu. bez dachu, no ale czy to... Nie, no dach by się przydał. Dobra, to idziemy dalej. Dla Was to początek vloga, ale my już trochę jedziemy i już właściwie szukamy ławeczki, żeby spić kawkę i zjeść dobre ciasto, bo mam dobre ciasto marchewkowe. Ogólnie coś pod dachem, bo no siąpi, słuchajcie, no nie jest to fajne. Jakoś tak nigdy mi to nie przeszkadzało, a teraz trochę mnie to uwiera. Dotarliśmy do miejscowości Chwaszczyno. Ogólnie to chcieliśmy pojechać na dzielnicę Osowa. To jest taka dzielnica gdańska, do której żeby pojechać, to trzeba mieć paszport. Tak, nie kończy Gdańska. Ona jest odcięta od Gdańska obwodnicą i no niestety, to już chyba jest lepiej mieszkać w Żukowie niż na Osowie. Ale ona jest jeszcze w Gdyni, to jest dzielnica Gdyni również. Nie, to jest dzielnica gdańska. Ona ma część gdyńską też. Naprawdę? Co ty mówisz? Taka podzielona jest? Tak. To ja muszę to zweryfikować, ale ja wierzę Pawłowi. Powiedział to szybko i pewnie, więc pewnie jest to prawda. Tam jeżdżą w sumie autobusy gdyńskie. Widziałem niebieskie autobusy, to może ty masz rację. Jakieś tam widziałem, bo wiecie, w Gdańsku jeżdżą czerwone autobusy, w Gdyni jeżdżą niebieskie autobusy, a Sopot nie ma żadnych. Więc w Sopocie, jak widzicie, czerwony to jest z Gdańska, a niebieski jest z Gdyni. Tak to działa. I tego, jak ktoś przyjeżdża, to nie rozumie. Nawet był taki sketch o tych, jak dostać się z Sopotu na lotnisko. Ja bym nie wiedział. Jedźmy. No jak Uberem. O, Uberem najlepiej. Może jakaś turystyczna wiata to nie jest, ale jak prawdziwi biali ludzie zatrzymaliśmy się na wspaniałym przystanku, to nawet nie z PKS, tylko autobusu miejskiego. Nie, poczekajcie, co tu jeździ. Tak, o, Paweł miał rację. ZKM Gdynia. Można się napić To jest kawa? wspólnie. Nie. To- Miętka. Lubisz miętkę? Ludzie po 40 piją, wiecie, miętę, rumianek, nie? Myślałem, a jest już z rumem? Tak, z powerem, z prądem. Paweł, co to za dieta? Dieta z czata GPT, także zobaczymy, jakie będą rezultaty za jakiś czas. Ludzie z IT, oni mają zawsze takie turbo pomysły i oni wykorzystują te nowe technologie do wszystkiego.
Zaraz zobaczymy, jakie Paweł ustalił kryteria w czacie GPT, żeby dostać tą dietę, bo ja się boję, że źle skończy. No zobaczymy. Na razie podałem mu swoje wyniki, wymiary, masy, wiek. No i się spytał, co lubię. No to powiedziałem mu, co lubię i dostosował. Czy ty korzystasz moje z płatnej wersji czata GPT? Nie. Zwykłej. Także muszę go ostrożnie pytać, bo o limity się rozbijam. Co to w ogóle jest jogurt? Skyry. Ja mam mniej zdrowe rzeczy, aczkolwiek bardzo pyszne. Ciasto marchewkowe mojej żony z polewą. Zaraz je będę spożywał. Zobaczcie w ogóle, jaki mam fajny system montażu. Kolega Michał z Tczewa, Michał on Gravel. On takie coś raz używał w filmie i mi się to spodobało. Ja potem o tym zapomniałem, a teraz stwierdziłem, że może ja sobie to wypróbuję, bo trochę mnie te szelki, tak one krępują ruchy, a to jest takie dosyć luźne, ale wiecie, jak jeździ się na rowerze miejskim, czy tam takim turystycznym, gdzie nie lecimy po jakichś konarach, to tak naprawdę jest to wystarczające. No to się zaraz okaże, no bo dzisiaj trochę nagrywałem w sumie pierwszy raz tym, więc zobaczymy, czy to, że się gibie, czy powoduje jakiś problem w stabilizacji. No i zobaczcie. Namówiłem go jednak na to ciasto. Ale zaraz siadamy na rower. Ale ono jest zdrowe, to jest ciasto marchewkowe, ona ma dużo warzyw w sobie. A nie, marchewka to owoc chyba, nie? O, to nie wiadomo. To zależy, gdzie mieszkasz. Jak mieszkasz w Hiszpanii, to marchewka to owoc. A w Polsce to ciągle chyba jednak warzywo. W każdym razie ciasto marchewkowe jest bardzo dobre. Tak wygląda autobus gdyński. Jest niebieski, a gdański jest czerwony. To trochę tak jak tacy bezdomni. Ale to jak już mówiłem, sakwiarstwo to ma te elementy bezdomności. Tylko że my dzisiaj nie sakwiarze. Ja Jeszcze nawet trochę. nie odpinam. Paweł to w ogóle widzę, że jakieś nowe bikepackingi tu ma. Co ty tu masz, Paweł? Z temu jakieś nowe bajery żona kupiła. No właśnie, bo to widzę, że teraz Rozi to zawsze gadżeciarz. Jak co przyjeżdżam, to mi pokazuje swoje gadżety z temu. A ty też widzę, że... Tak, tutaj testujemy temu. Wiecie co, ja też z temu sobie zamówiłem ostatnio nowe naklejki. Zobaczcie to. Teraz już Chińczycy ukradną tą markę, nie? Bo ona jest tak popularna, że teraz będą to podrabiać. Jak zobaczycie gdzieś na świecie koszulki z Ride With Me, to... W ogóle wygląda to troszeczkę, jakby to było 3D. No bo tak to jest naprawdę. 3D, bo one są takie 3D. Tak, czuć pod palcem, no ale bardzo wygląda, jakby to było raczej laserowo wypalone. No nie? to właśnie takie miało być. Teraz trochę większe muszę zamówić, bo to są małe. Ale to wiecie, u Chińczyków jak coś zamawiasz, to nigdy nie wiadomo, jakiej wielkości to przyjdzie. Znaczy, w sumie na tym temu to tam trzeba dobrze czytać po prostu, a ja tak sobie, wiecie, kliknąłem. Ciężko z czytaniem. No, już po pijaku nie zamawiam, ale spałem prawie, więc zawsze jak w łóżku leżę, to coś jeszcze tam zobaczę, nie? O, dobra, kup teraz. Ja zauważyłem, że ja mam takie tendencje, że mi nie można reklam wieczorem podsyłać, bo ja wtedy wszystko kupię, nie? Ale że w łóżku, to ja wtedy OLX-a sobie przejrzę, Allegro, temu, no, to najlepsze zakupy, jak się spać idzie. Ty, Paweł, co kupujesz? Ja prawie nic nie kupuję, nie? Także... Ty to amerykański taki jesteś, ty z Amazona pewnie bierzesz, nie? Na Amazonie chyba raz w życiu zamówiłem, także... Prima, subskrypcje. No tak, dokładnie, nie? Nie, ja bardzo mało kupuję, ja jestem minimalistą raczej. Tereny jakby znajome, ale zupełnie inne. Takie trasy szybkiego ruchu, która tutaj powstała, dużo zmieniają i odcinają pewne części miasta i trzeba robić objazdy. Właśnie teraz widzę, że musimy pojechać troszkę inaczej. Jest to minus, bo na pewno odcinają dzielnice, bo teraz musimy jechać zupełnie inaczej niż kiedyś, ale z drugiej strony, zobacz, powstaje infrastruktura, nie? A zobacz jakąś ścieżkę, dokładnie, nie? Więc to też są, no nie można tego rozpatrywać w kategorii minusów. Dla tych ludzi z jednej strony jest to hałas, a z drugiej strony komunikacyjnie jest troszkę lepiej, nie? Łatwiej dojechać, łatwiej się wydostać, także są plusy dodatnie i ujemne. A tam w tle nadajnik w Płaszczynie bardzo wysoki, tak wysoki, że czubek jest w chmurach. Romet Motors. No to... Andrzeju, nie denerwuj się. Jest i osoba. Stacja kolejowa Gdańsk-Kosowa, dzisiaj święto, ale parę osób jednak przyjechało rowerem. Wiecie, zbieram teraz materiały do filmu o zabezpieczeniach rowerowych. Wy też przypinacie rowery na agrawkę?
No to po prostu czasem jak widzę pod centrami handlowymi te pomysły na przypięcie roweru na linkę za 5 zł, to się ludzie proszą sami, że ten rower zginął. Nie wiem, to jest jakiś eksperyment społeczny. Ciężko powiedzieć. Ho, 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 fioletowy szlak. Kto oglądał mój film z fioletowego szlaku, to daje teraz łapę w górę. Bardzo fajna trasa. Paweł też mówi, że jechał kawałek. I to I chyba nawet tego samego dnia tego samego jechaliśmy, dnia, ale tylko nie zgraliśmy nie się. zgadaliśmy się. No, także fioletowy szlak bardzo fajny. Teraz polecimy sobie chwilę Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, bo jest mega ślisko i jest dużo liści, więc mamy nadzieję, że może wpadniemy w poślizg, bo jest na to duża szansa, a tam jeszcze są takie odcinki po Kocich Łbach, a Pawłowi brakuje tego odcinka do jego kwadratów, także jedziemy, zakładamy narty i jedziemy się ślizgać. Nas to jednak ciągle do tej wody ciągnie. Zajechaliśmy sobie na deptaczek, a tutaj dzisiaj bieg z okazji Dnia Niepodległości. Z tego co wiem, to moich dwóch szwagrów tu biegnie na dystansie 10 km. Pozdrawiam Mateusza i Bartka. Może ich zobaczę. Paweł, nie chodzisz na parady takie różne z okazji Dnia Niepodległości? No to jest moja parada niepodległości. Jestem na rowerze, jestem I to niepodległy. uważasz, że tak uczczony dzień jest dobry? Myślę, że tak. Ja uważam, że możemy- każdy powinien spędzać dzień tak jak lubi. Wtedy są ludzie szczęśliwi. Ja tam nie lubię takich nigdy tych. A na Paradę Równości chodzisz? Nigdy nie byłem. Może byś chciał pójść. Też nie wiem, może się wybierzemy razem. To by coś znaczyło. Jeżeli to jest o 14, a jest godzina 14:05. 14:05, o kurwa. To zaraz będą Chciałem biec. powiedzieć, że to jest tyle wcześniej zamknięte, ale Co myślałeś, że która jest? nie wiem, 12, nie myślałem tak trochę. Ta polska jesień się zmyliła, co? No, Ciężko powiedzieć jaka skoro o jest. 11 się spotkaliśmy, to tak wiesz, ciężko, żeby była 14? 12, tak? No Tak. jest 14, 3 godziny idziemy. No i co, fajnie No, jest, nie? 44 40. Ile masz? No, 44 mam. Zobaczcie, drodzy widzowie, jak to jest pięknie. Możecie sobie w Trójmieście pojeździć troszkę po lesie, troszkę po jakichś obrzeżach miasta, a na koniec zajechać nad samo morze. No chyba morze też pokażemy, nie? Może. Molo nieczynne. Naprawdę? Zamknęli? No, zobacz. Remoncik. Ile to molo ma lat już? 94, 5, Czwarty? trzeci, drugi? Nie, trzeci. Mieszkaliśmy już, 30 lat. no tak z 30 lat może mieć. No, pamiętam, jak to wyglądało przed. Tu był taki spływ do wody, taka rura. Może nie rura, taki kanał jakby betonowy i spływała w nim woda z deszczówki niby. To? Aha, niby. A tam nikt nie wie, co tam płynęło. No, nikt nic nie wie, no ale teraz to schowali. Nadal spływa, ale schowane. Siema! Piąteczka! Siema! No, chłopaki biegną. Dobrze, udało się ich wypatrzyć. Właściwie to oni mnie wypatrzyli, ja to tak coś słabo bez tych okularów widzę. No, także, ale mnie to łatwo zobaczyć, bo ja duży jestem. Może można powiedzieć zakończenie sezonu? Jakie zakończenie sezonu? Myślę, że nie? Myślę, że jeszcze się uda nam wybrać wspólnie gdzieś na Myślę, jakąś wyprawę? że jest jakaś szansa. Może nie na jakąś wyprawę, na jakąś wycieczkę.
No, Coś? może. Chyba, że po prostu na piwo. Nie, teraz już ChatGPT, Nie pozwala. dietetyk nie pozwala. A, no tak. Doktor GPT. Tak. A właśnie, a zapytaj się go dzisiaj, czy możesz wypić piwo. Ciekawe, co ci napisze. Ostatnio sugerował, że powinienem rozważyć lampkę wina raz w tygodniu Na serce? zamiast piwa. Aha. Żegnamy Pawła. On się wspina na swoją górkę na Oronie, a ja na swoją na Jaśnie. Każdy ma jakąś swoją górkę. Każdy swoją górkę. I Tutaj tak w życiu wiecie, jest. górny taras, życie na górnym tarasie to jest właśnie do takich żuczków jak my. Tylko Lord Rosie mieszka na Przymorzu, na dolnym tarasie i on nigdzie się nie musi wspinać. No zawsze płasko. Trzymajcie się. Podjazd nową drogą rowerową ulicą Armii Krajowej na rowerze analogowym, no, zdecydowanie bardziej czuć niż na elektryku. Do tej pory podjeżdżałem tutaj kilka razy wspomaganym. Chyba pierwszy raz jadę zwykłym, drugi w sumie. No, ale tam, powiem wam, są bardziej strome podjazdy, także nie ma jakiejś tam tragedii. Lubię te rowerowe włóczęgi bez celu, w spokojnym tempie, taki slow ride na spontanie. Dzisiaj uważam, że wyszła nam mega super trasa, chociaż tak planowo mieliśmy jechać tylko do Osowej, a koniec końców bardzo zacna pętla i świetnie spędzone 4 godziny. Biorąc pod uwagę pyszne ciasto marchewkowe, myślę, że bilans kaloryczny wychodzi na 0, ale tu nie o to w tym chodzi, nie taki był cel wycieczki. Jeśli chodzi o budowanie kondycji, to tegoroczny sezon zimowy zapowiada się dosyć pracowicie. Dotarł do mnie rower treningowy od hiszpańskiej marki Cycle, na którym w sezonie zimowym będę trenował i będę go testował. I bardzo niedługo postaram się Wam go przedstawić bliżej. Na razie wgryzam się w szczegóły, bo to zupełnie inny sprzęt niż rowerki treningowe, które do tej pory miałem okazję użytkować. No to jest bardziej pro. Przypomina rower spinningowy, ale taki smart. Jest też bardzo dużo apek, w których można rywalizować w formie takiej gry. Także też sobie będę przeglądał i je próbował. Więc może o tym opowiem. Nie wiem, czy to będzie dla Was interesujące. Dajcie znać. A tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy. Piszcie co chcecie, zadawajcie pytania. Cały czas czekam na wbicie 8000 subów, żeby zrobić z chłopakami Q&A. Tak więc cały czas możecie jeszcze zadawać pytania. Życzę Wam dużo zdrowia, dobrej pogody, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!